On miał w planie, że najpierw rozprawi się z Zachodem, czyli również z Polską, bo Polska jest wówczas elementem sojuszu zachodniego. No i żeby mieć tam bezpieczeństwo na tej wschodniej flance, w przypadku wojny z Zachodem, układ ze Stalinem jest konieczny. Tak, no Hitler, podobnie jak miliony Niemców, oczywiście żyło też pamięcią tej pierwszej wielkiej wojny, wojny światowej. No i ten koszmar koalicji, że Niemcy były zmuszone prowadzić wojnę na dwa fronty, przeciwko Rosji, przeciwko mocarstwom zachodnim. Koszmar koalicji, Bismarck. Tak, Einkreisung, to jest to, co niemieckie elity przeżywały. I ten koszmar odchodził przynajmniej na jakiś czas na dalszy plan w wyniku porozumienia ze Stalinem. Na podstawie dekretu Führera i kanclerza Rzeszy Niemieckiej o administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 12 października 1939 rozporządzam. Kto dopuszcza się czynu gwałtu przeciw Rzeszy Niemieckiej lub niemieckiej władzy zwierzchniej wykonywanej w generalnym gubernatorstwie, ulega karze śmierci. Kto umyślnie uszkadza urządzenia władz niemieckich, rzeczy służące do pracy władzom niemieckim lub urządzenia użyteczności publicznej, ulega karze śmierci. Kto nawołuje lub zachęca do nieposłuszeństwa rozporządzeniom lub zarządzeniom władz niemieckich, podlega karze śmierci. Kto dopuszcza się czynu gwałtu przeciw Niemcowi z powodu jego przynależności do narodu niemieckiego, ulega karze śmierci. Kto dopuszcza się umyślnego podpalenia i przez to uszkadza majątek Niemca, ulega karze śmierci. Podżegacz i pomocnik karani będą jak sprawca. Czyn usiłowany karany będzie jak czyn dokonany. Wykaz czynów karanych śmiercią w zarządzeniu Hansa Franka z 31 października 1939. Jesienią 1939 roku, wbrew temu, co popularnie się myśli, były nie jeden, ale dwa rozbiory Polski, prawda? No tak, bo zazwyczaj kojarzymy te tak zwane rozstrzygnięcia terytorialne po zniszczeniu państwa polskiego przez Niemców i Sowietów jako podział Polski między Stalina i Hitlera. Stalin bierze więcej, przypomnijmy, zabór sowiecki to jest 52% terytorium przedwojennej Polski, resztę zabierają Niemcy, no ale ten sektor niemiecki nie jest jednolity. Tak, bo potem Polskę, czy to, co zostało, co przypadło Hitlerowi z Polski, Hitler jeszcze dzieli, ale o tym powiemy troszeczkę później. Zacznijmy od paktu Ribbentrop-Mołotow i tu już mam pewne wątpliwości. Właściwie to był chyba jednak pakt Hitler-Stalin. Co prawda podpisali go Ribbentrop z Mołotowem 22 sierpnia w Moskwie, na Kremlu, ale generalnie to był układ dwóch dyktatorów, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Z pewnością tak, no pakt Hitler-Stalin, bo ważni są mocodawcy. No jak wiemy, Stalin... Też listy były wysyłane, panowie między sobą przed podpisaniem tego dokumentu korespondowali, umawiali się, że Hitler wyśle do Moskwy swojego współpracownika. W ustrojach totalitarnych, takich jakim była Rosja sowiecka i Niemcy hitlerowskie, no, czynnik polityczny jedyny decydujący to nie jest minister spraw zagranicznych, tylko który dyktator. nic nie może de facto. On jest wykonawcą woli dyktatora. W tym przypadku mówimy o Hitlerze i Stalinie. Tak, i był dołączony tak zwany tajny protokół, który opisywał de facto linię rozbioru. Dobrze, ale może zacznijmy od tego,
po co było obu dyktatorom ten pakt i podział Polski? Zacznijmy od Hitlera. Dlaczego Hitler zdecydował się na podział Polski? Podział z przyszłym wrogiem, bo miał świadomość, że w którymś momencie będzie musiał policzyć się również ze Stalinem i rozpocząć wojnę ze Stalinem, bo jego plan to była krucjata wschodnia po to, żeby tam na wschodzie zdobyć Lebensraum, czyli przestrzeń życiową. No tak, ale to jest porządek działania Hitlera, który dążył przede wszystkim do zniszczenia ładu politycznego wytworzonego przede wszystkim w naszej części Europy przez traktat wersalski. No a zwornikiem tego porządku była Polska. On już wcześniej zaczął niszczyć ten ład, dokonując aneksji Austrii, potem prowokując rozbiór Czechosłowacji, ale Polska była najważniejsza, no bo to jest ten zwornik całego systemu bezpieczeństwa wytworzonego w wyniku podpisania i wejścia w życie traktatu wersalskiego, a dopiero tak zwane oczyszczenie przedpola gwarantowało Hitlerowi realizację właściwego dla niego celu, jakim było szukanie Lebensraumu. Tak, dawało mu to też Hitlerowi taką tymczasową gwarancję bezpieczeństwa na flance wschodniej, bezpieczeństwa przed Armią Czerwoną, przed siłami Związku Sowieckiego, no bo on miał w planie, że najpierw rozprawi się z Zachodem, czyli również z Polską, bo Polska jest wówczas elementem sojuszu zachodniego, no i żeby mieć tam bezpieczeństwo na tej wschodniej flance, w przypadku wojny z Zachodem, układ ze Stalinem jest konieczny. Tak, no Hitler, podobnie jak miliony Niemców, oczywiście żyło też pamięcią tej pierwszej wielkiej wojny, wojny światowej. No i ten koszmar koalicji, że Niemcy były zmuszone prowadzić wojnę na dwa fronty, przeciwko Rosji, przeciwko mocarstwom zachodnim. Koszmar koalicji, Bismarck. Tak, Einkreisung, to jest to, co niemieckie elity przeżywały i ten koszmar odchodził przynajmniej na jakiś czas na dalszy plan w wyniku porozumienia ze Stalinem. Ale muszę tutaj wtrącić, bo Bismarck właśnie ze względu na to Einkreisung nigdy by nie rozpoczął wojnę o hegemonię w Europie, bo Bismarck miał świadomość, że w Europie w przypadku rozpoczęcia wojny zawsze powstanie koalicja, która będzie silniejsza od Niemiec i ewentualnych niemieckich koalicjantów. Hitler, tak jak i jego poprzednik cesarz Wilhelm II, tego nie rozumiał tej kalkulacji, tego rodzaju kalkulacji, no i szedł na ryzyko. Ale powróćmy do tych rozbiorów, do tych Ale zon rozbiorowych. jeszcze Stalin nam zostaje, bo powiedzmy, jakie interesy miał Stalin, bo w tym układzie Stalin-Hitler w gruncie rzeczy interesy były różne. Tak jak Hitler planował atak na Stalina, tak Stalin też uważał ten układ za tymczasowy, bo Stalin chciał podbić no, nie tylko całą Europę, ale również cały świat. Ten układ z Hitlerem to była coś w rodzaju pierdyszki, które pozwoli Stalinowi uzyskać większe siły. To raz, a dwa, zniszczyć tą ściankę, która oddzielała rewolucję komunistyczną, czytaj Związek Sowiecki, od Niemiec i reszty Europy. W listopadzie 1918 roku o Polsce jako o ściance, przegródce pisał właśnie Józef Stalin jako komisarz bolszewicki do spraw narodowości w rządzie Lenina. I ten strategiczny plan, czyli rewolucjonizowania całej Europy i całego świata, on miał wejść w fazę realizacji w momencie zniszczenia Polski. Nie udało się w roku 20, w roku 1939 była kolejna próba, Polska została podzielona. Trzeba zniszczyć Polskę, żeby mieć bezpośredni kontakt z Niemcami, w którym ma wybuchnąć rewolucja. Niemcy dla tych planów rewolucji, podboju świata, stalinowskich planów są konieczne. Tak. Dzieło zostało dokonane
1 września Niemcy napadają na Polskę, dołącza 17 września Związek Sowiecki, no a 28 września 1939 roku podpisany jest formalny układ o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie, czyli sojuszniczy między Niemcami i Związkiem Sowieckim. I ten podział Polski wygląda trochę inaczej, bo Hitler, godząc się i uznając, że Litwa będzie w strefie wpływów sowieckich, no powiedzmy tak, daje Hitlerowi Lubelszczyznę i część Mazowsza. I ta granica sowiecko-niemiecka jest przesunięta na wschód. Tak, tu są takie no jednak znaczące korekty graniczne tych, jak to eufemistycznie określano, rozgraniczenia stref wpływów Niemiec i Związku Sowieckiego na terytorium byłego państwa polskiego, jak to określano. Przypomnijmy, w pierwotnej wersji pewien odcinek tego rozgraniczenia przebiegał przez Wisłę i stolica Polski, Warszawa, miała być miastem podzielonym między Niemcami a Związkiem Sowieckim. To się zmienia w wyniku też działań wojennych, kampanii wrześniowej, gdzie rzeczywiście Niemcy zajmują te terytoria, które potem są włączone do ich strefy okupacyjnej, ale ta niemiecka strefa okupacyjna, jak już mówiliśmy, nie jest jednolita. No właśnie, niemiecka strefa okupacyjna, bo my już na samym początku wskazaliśmy, że tutaj również dochodzi do podziału. W mniej więcej połowie października 1939 roku Hitler podejmuje decyzję o włączeniu części ziem Rzeczpospolitej do Rzeszy. Tak, i jeżeli przyjrzymy się mapie tego układu terytorialnego wytworzonego tą decyzją Hitlera, o której wspomniałeś, to właściwie mamy do czynienia z kształtem terytorialnym Rzeszy Niemieckiej w odniesieniu do ziem polskich, łudząco przypominającym zasięg terytorialny Prus po III rozbiorze Polski. Łudząco podobny, nie w 100%, ale bardzo podobny, no bo zostają włączone bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej Polskie Pomorze, Wielkopolska, część Polski Środkowej z Łodzią, rejencja ciechanowska, czyli północne Mazowsze i Górny Śląsk. Jeżeli zestawimy ten zasięg terytorialny Niemiec po decyzji Hitlera z października 1939 roku z zasięgiem Prus po III rozbiorze, podobieństwo jest bardzo łudzące. I Hitler od razu, można by tak rzec, dokonuje na tych ziemiach włączonych do Rzeszy germanizacji. Ta germanizacja polega na tym, że wszystkie osoby narodowości polskiej w założeniu powinny zostać wysiedlone, wypędzone, zasadniczo rzecz biorąc, na wschód do generalnego gubernatorstwa. Ewakuacja, tak zwana ewakuacja. Kolejny eufemizm, który opisujemy, tak? Tak, z jednej strony ewakuacja, czyli wypędzania polskiej ludności, to trzeba powiedzieć wprost, wypędzania ludności w czasie II wojny światowej rozpoczynają się w 1939 roku i są dziełem państwa niemieckiego, które w ten sposób dziesiątki tysięcy polskich obywateli usuwa z ich domów w Wielkopolsce, na Pomorzu, No na tak, Górnym bo to Śląsku. najbardziej drastyczny charakter przybiera chyba właśnie w tak zwanym Warthegau, tak? Czyli w tej Wielkopolsce, która została przyłączona do Rzeszy. W kraju Warty rządzi Greiser, Artur Greiser, no, ktoś w rodzaju namiestnika Hitlera w tym regionie. Tak, który miał ambicje uczynienia właśnie z kraju Warty, jak mówił, wzorcowego okręgu całej Rzeszy, ale to nie tylko wypędzania polskiej ludności, równolegle trwa akcja eksterminacyjna, przede wszystkim wymierzona w polskie elity, choć nie tylko, ale przede wszystkim właśnie w polską inteligencję. To dzieje się już we wrześniu, w październiku 1939 roku na tych ziemiach, które są formalnie wcielone
do Rzeszy w październiku 1939 roku, no a pozostała część ziem polskich to jest tak zwane generalne gubernatorstwo. Ale jeszcze jedna uwaga, bo to jest wysiedlonych zostaje powyżej 800 tysięcy ludzi i jak mówimy o polityce germanizacyjnej, to musimy natychmiast wspomnieć, że nie tylko ona polega nie tylko na wysiedlaniu, ale również jednocześnie na zasiedlaniu ludnością pochodzenia niemieckiego, bo cały plan właśnie polega na tym, jak mówił Hitler, o tym już mówiliśmy w jednym z rozmów naszego cyklu, że germanizować można tylko przestrzeń, a nie ludzi. I ta polityka germanizacyjna, która ma de facto charakter ludobójczy, bo ona wiąże się również nie tylko z samym fizycznym wysiedleniem, ale równocześnie z morderstwami, no co chociażby pokazała zbrodnia pomorska. Te procesy zachodzą równolegle. Tak, wyrazem tej germanizacji ziemi, czy germanizacji przestrzeni, o których mówił Hitler, już pisał o tym w Mein Kampf, no to był taki proces na przykład zmieniania przez władze niemieckie nazwy polskich miast z tych obszarów wcielonych bezpośrednio do Rzeszy. Gdynia staje się Gotenhafen, Łódź staje się Litzmannstadt, a na przykład Oświęcim Auschwitz, przypomnijmy, ten teren, gdzie Niemcy stworzą tą śmiercionośną fabrykę ludobójstwa, jest na obszarze wcielonym do Rzeszy. Dlatego mówimy o obozie w Auschwitz, a nie w Oświęcimiu. To jest bardzo ważne. Ale właśnie obok tych terytoriów wcielonych do Rzeszy jest również taki byt, taka struktura, którą nazywamy generalną gubernią. I na samym początku Hitler jeszcze nie wie, co z tym zrobić, bo w jednym z pierwszych pomysłów pod koniec 1939 roku, kiedy Hitler mówi, jak widzi ten obszar po byłej Rzeczpospolitej, bo tu już na Polskę nie ma miejsca taką, jaka była, tak? To mówi, że on sobie wyobraża tak, że część ziem zostanie wcielona do Rzeszy i to uczynił. W środku będzie generalna gubernia, ale za generalną gubernią będą tereny, na którym będą przesiedleni Żydzi. W tej koncepcji wstępnej generalna gubernia miała pozostać miejscem zasiedlenia, on to tak nazywał, czy miejscem zamieszkania Heimstätte Polaków i nie miał w tej pierwszej wersji, w tych pierwszych jego planach, nie miał zamiaru jej germanizować. Na samym początku nawet myślał o jakimś rodzaju takiego państwa resztkowego, które byłoby w pełni oczywiście podporządkowane Niemców, ale bardzo szybko z tego zrezygnował. Pod wyraźnym naciskiem Stalina, który nie życzył sobie jakiejkolwiek nawet państwa resztówki, które by przypominało o jakiejkolwiek formie państwowości polskiej. Ja zresztą osobiście preferuję nazwę generalne gubernatorstwo, bo to jest taka też odzwierciedlanie tego oficjalnego nazewnictwa, generalgouvernement, generalne gubernatorstwo. Gubernia oczywiście, generalna gubernia też funkcjonuje w potocznym obiegu, ale ona... Też częściowo i naukowym. Słownictwo zazwyczaj gubernia jako jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego. Ale zostawmy tą terminologię, bo istotny jest też zarząd tego generalnego gubernatorstwa. Na jego czele staje Hans Frank. Postać zwana nadwornym prawnikiem III Rzeszy, czy też nadwornym prawnikiem Hitlera. Postać, która jest rzeczywiście taką jedną z twarzy tej straszliwej niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej, która poprzez swoje decyzje wciela w życie plan zagłady Polski. Tak, bo de facto to się wszystko ma skończyć zagładą. My znamy dosyć dokładnie, wiemy jak ewoluowała polityka Hitlera wobec Polski. No bo tę politykę wykonywał Frank. On nie był tutaj głównym autorem tej polityki. To tak naprawdę było koncypowane w Berlinie przez Hitlera i no, bardzo szybko okazuje się, bo jeszcze przed
wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej, tutaj znowu wracamy do tych dwóch panów Hitlera i Stalina, już zapada decyzja, że Polski, nie tylko nie będzie Polski, ale nie będzie również Polaków, bo ta germanizacja ma zostać dokończona. Polacy mają zostać wysiedleni, no to jest tylko kwestia czasu, jak szybko, jak duże zasoby będą mieli Niemcy, żeby Polaków z tych terytoriów, które zamieszkali przez 1000 lat, po prostu wypędzić i de facto Polaków ma nie być, bo mają się przekształcić, tak jak inni Słowianie, w niewolników, którzy będą pracowali gdzieś tam na wschodzie, być może za Uralem. Poza tymi, których się wymorduje, no bo to, że Niemcy mają przekształcić naród polski w niewolników, wcale nie jest sprzeczne z tym, że tyle, ile trzeba, będzie ich wymordowanych. Tak. Wniosek jest taki, jeżeli mówimy tutaj o tym podziale terytorialnym ziem polskich między dwóch zaborców po wrześniu 1939 roku i zwłaszcza w obrębie tej szeroko pojętej niemieckiej strefy okupacyjnej, musimy podkreślić wyraz tymczasowość. To było rozwiązanie tymczasowe. Hitler traktował to jako wstęp do realizacji zasadniczego planu, jakim było zdobycie tej wielkiej przestrzeni życiowej na wschodzie w wyniku, jak liczył na to, podboju Związku Sowieckiego. I druga rzecz, wykonawcy, Hans Frank, Arthur Greiser, Albert Forster na Pomorzu, to byli wykonawcy dyrektyw, tych naczelnych dyrektyw, które płynęły z Berlina. Na szczęście tymczasową okazała się władza Adolfa Hitlera i jego współpracowników.